Dzień dobry Państwu. Kolejne starcie z przygodami złomowymi w moim warsztacie. Właściwie spełnianie swoich marzeń, projektów, szalonych myśli. Na pewno wielu z Was pamięta takie czasy wydółek na bazie ruskich motocykli, kiedy to było w cenie złomu dostępne praktycznie na każdym roku. Montowanie silników samochodowych w własnych ramach albo ruskich ramach. No, powstało wtedy bardzo dużo ciekawych przeróbek. Niekoniecznie na zaporożcach czy silnikach od malucha, jak to w Polsce często gęsto bywało. Za naszą zachodnią granicą częściej powstawały wydumy na bazach garbusów, warburgów czy trabantów. A dlaczego u Czechów nie powstawały wydumy na bazie tego silnika? Jest to silnik samochodu Skoda, właściwie całej gamy modelowej, bo ma ta jednostka swoje korzenie w czasach przedwojennych. Przez późniejsze Skody 1101, czyli Tudory, Spartaki 1102, czyli te takie okrągłe mydelniczki, kończywszy na Spartakach i Oktawiach. Silnik bardzo fajny, malutki, praktycznie cały aluminiowy, jak widać. Właściwie trzeba by pokombinować, czy od czegoś nie pasuje aluminiowa głowica do tego. Bo aż dziwne, że na przestrzeni lat nikt nie wymyślił aluminiowej głowicy do tego. Nie wiem, czy przypadkiem ta dostawcza 1203 bodajże Skoda w późniejszym tam wydaniu jako jakiś tam TAS czy coś takiego nie miała aluminiowej głowicy, tylko wtedy to już jest chyba 1500 silnik. Tutaj mamy pojemność, jeśli jest to Octavia 1100, jeśli są to starsze Skody, no to 1200. No różni się to troszkę sprzętem, dolotami, pompami, tutaj finezją wykonania. Jest to bardzo fajny, zwarty, malutki silniczek. Właściwie wymiary koła zamachowego pozwalają na łatwe połączenie dwóch kół zamachowych. No, akurat koło zamachowe przyjdzie mi w przyszłym tygodniu do Ruska. Skrzynia gdzieś tam w kącie jedna i druga Uralowska leży. Będę próbował to połączyć w jedną zgrabną całość. Kawałek skrzyni biegów pod ładną flanszę posiadam. Udało mi się zdobyć na jednym z portali aukcyjnych ostatnio fajną żebrowaną miskę olejową właśnie ze Skody z Tudora, bo tam akurat tutaj występowała stalowa, tutaj jest fajna aluminiowa. Wymaga tam lekkiego podspawania, ale na pewno będzie poprawiało to chłodzenie silnika. Mimo że będzie niewidoczny górny dekiel, fajnie by było go wyspawać, może nawet spróbować odlać, bo mam paru takich znajomych, którzy próbują bawić się w jakieś tam domorosłe odlewnictwo w piaskowych formach, odlać jakiś fajny górny dekielek nawiązujący do miski, albo po prostu zdobyć jakieś miski olejowe typowo samochodowe, aluminiowe i na podstawie tego pociętej na 4 kawałki miski wyspawać jakąś tam zgrabną pokryweczkę, no bo akurat tutaj można by było zrezygnować tak z odmy w tym rozwiązaniu, jak jest na górze silnika. Tak zrezygnować z wlewu oleju, bo można olej lać na przykład przez bagnet, tudzież tutaj poniżej z wymiennego filtra oleju zrobić sobie po prostu korek i tamtędy to zalewać. Rozrusznik też do tego silnika nie jest duży, więc na pewno poza opcją kopaną będzie opcja odpalania tego z rozrusznika. Nie wymyśliłem jeszcze formy na tutaj przednią część, gdzie mamy
gdzie mamy rozrząd i pompę wody tak naprawdę. Największym problemem jest właśnie tutaj zastosowanie, no gdzie wkizać alternator tak naprawdę, no bo żeby to miało jakieś ręce i nogi, wyglądało nie jak jakiś maszkaron, tylko no motocykl jak z fabryki, tak. Wizja na to, właściwie wizje są dwie. Motocykl na rurowej ramie, nawiązujący do czegoś w rodzaju motocykli początku lat 30. Druga wizja, która pojawiła się niedawno, ramy tłoczone, tak, też lata 30. Chętnie zaczepiłby do tego kosz, jakąś tam sztojowską żyletę dosyć nisko osadzoną na ziemi. Dlaczego nie? Dlaczego u Czecha nikt na to nie wpadł? No, mieli większy jednak dostęp do swoich większych motocykli i nikt nie kombinował raczej tam za dużo takich wynalazków, przynajmniej ja nie dotarłem do takich zdjęć. Na razie rama rurowa, trapez z przodu, coś stylistycznie nawiązujące do powiedzmy, nie wiem, Windhoffa, czy tam Windhoffa, jak to tam czytać, wymawiać, czy jakieś połączenie, nie wiem, NSU TS 501 z czterocylindrowym silnikiem w środku, tak? Jednak duże zwarte, zwaliste, no. Skoda Bike, wersja turystyczna. Czym to pędzić? No, oczywiście napędem będzie Ural, Kardan, ale tak jak widać, no, masa otworów. Mamy tutaj drugi otwór zewnętrzny, jest to 2 doloty. Także spróbujemy to zasilić 2 gaźnikami z Jawy. Tutaj akurat mniej problemowym będzie gaźnik z TS 350, bo jednak ze starych 350 z lat 60. no trochę z racji komory pływakowej z boku dużo miejsca będzie zajmował po prostu gaźnik, tak. No i co? W przyszłym tygodniu przyjdzie koło zamachowe, które to tak naprawdę będzie trzeba częściowo wytoczyć i element jego wpasować tutaj do składowskiego koła zamachowego. Skoda akurat ma sprzęglik bardzo takiego no, starego typu, duży, ciężki, tak żeby zmieścić się w masach wirujących oryginalnego sprzęgła od Skody, może nawet coś tam obciąć. Trzeba będzie wymyślić mocowanie tylne silnika. Tak naprawdę będzie to prawdopodobnie tak samo jak z przodu. Fabryczne tutaj rozwiązanie polega na stalowej płycie. Tutaj widać ucho pod poduszkę z drugiej, ale niesymetrycznie umieszczone jest drugie ucho. No i tak naprawdę powielenie tego pomiędzy silnikiem a skrzynią, czyli gdzieś tam w okolicach flanszy skrzyni biegów i prawdopodobnie też na poduszkach do ramy rurowej, tak? No jest tu tak naprawdę pełna dowolność. No, rozważyć trzeba układ chłodzenia, czy go ukryć, czy po prostu zwinnie w przednią belkę zamontować na przykład chłodnicę z jakiegoś tam intruderka czy szadołki, no wąska między belkami, rama ukryta nie będzie zbytnio widoczna, tak? No i zobaczymy, jakie będą efekty. Coś się z tego wymodzi, a o dalszych projektach na bazie silników samochodowych, które też gdzieś tu pokitrane po warsztacie są, zapraszam w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w przyszłości.
Ale trzeba mu przyznać, ładniutki jest nawet z drugiej strony, mimo że gdzieś tam na wysokości docelowo stóp za łydką będzie wystawał aparat zapłonowy. Trzeba im przyznać, no jednak Czesi w motoryzację potrafili, mimo że też swoje samochodziki w większości mieli wykonane w sumie z niczego.